Ta gąska waży 50 ton, koła nie będziemy w niej wymieniać, ale rozładujemy ją w dniu dzisiejszym, bo zjechała z Niemiec z kontraktu. Jesteśmy gotowi w zasadzie, ja jestem gotowy. To jest żuraw Liebherr LTM 1200, czyli nie 1200, ale 1200. Udźwig max 200 ton. Mamy do rozładowania dwie takie gąsienice. Za chwileczkę Wam pokażę, jak one lądują na miejscu spoczynku, że tak powiem. Tam możecie zobaczyć, wczoraj zjechał też korpus z naszej gąski. No pierwszy raz zobaczycie mnie na większym troszkę sprzęcie, jak siedzę jako operator. Pokażemy Wam komputer, pokażemy Wam, jak wygląda wnętrze, jak wygląda Likon w tym żurawiu. No i co na tym komputerze będziemy mogli widzieć w momencie, kiedy będziemy już ten ciężar podnosili. Dwie godziny jestem w biurze, bo teraz muszę zrobić rozładunek i wszystko Panu powiem, zadzwonię i powiem co jak, dobra? Bardzo proszę. Moi koledzy pojechali teraz po drzewo, które musimy dać pomiędzy ten element gąsienicy a tą konstrukcję w celu takim, żeby to rozładować. Gąska, czyli żuraw gąsienicowy. Tu widzicie elementy, które nam zjeżdżały przez ostatni tydzień czy półtorej tygodnia. Kończymy fajny kontrakt. Byliśmy na tym kontrakcie. Gąska kończy, przepraszam, pozostałe żurawie jeszcze tam są. Niemcy też są mega zadowoleni z tego, jaką robotę ogólnie robią tam Polacy. Więc bardzo fajny temat, bardzo ciekawy. Nie mam możliwości się pochwalić, dlatego że na tym obiekcie mieliśmy zakaz zrobienia jakichkolwiek zdjęć. Tutaj do ściany i obok stanie kolega i tyle. Pasuje. Jeden taki element to są 12-metrowe kraty, to on jedzie na jednej ciężarówce tak naprawdę. Ten też jedzie na jednej ciężarówce, ale oczywiście na zestawie gabarytowym dużo większym. Jak je położymy, no to one na pewno nie będą sprawiały wrażenia aż tak potężnych jak tutaj. Ciekawostką jest w ogóle, ostatnio się dowiedziałem, że 3800 ma lżejszą gąsienicę od 2800. Węższe są, rzeczywiście. Ale nasze są większe, a dźwig jest mniejszy. No ale gąsienice mamy większe. Koła nie wymieniamy, ale pokażę Wam mniej więcej, co tutaj mamy. No tu mamy na przykład centralne smarowanie do tej gąsienicy. Tak. Tutaj jest szekla, która służy do zapięcia, zawiesie łańcuchowe. Tutaj jest jakiś czujnik, o którym nie mam pojęcia, bo jeszcze nie byłem i nie miałem okazji składać osobiście tej gąski. A tutaj mamy tak zwany rotor, czyli napęd tej gąsienicy hydrauliczny. Oczywiście to wszystko jest tutaj. Z tamtej strony nie ma nic, tam jest tylko rolka taka, po której ta gąsienica jeździ. Zobaczymy, co jest z drugiej strony, ale ciekawe, czy w ogóle jest coś z drugiej strony godnego pokazania. No nie, tylko węże hydrauliczne. Oczywiście szekle tak jak z tamtej strony. I nic więcej. Szekle tutaj mamy chyba 35. Zaraz sobie zerknę. Nie, przepraszam. 25 akurat są 4. One są tylko na czas rozładunku, potem te zawiesie i to oczywiście znika. No i gąska sobie sama jeździ. No czasem ile tak złożenie tej gąski, no około tygodnia czasu to jest sam montaż na miejscu. No zanim się ją dowiezie, no to wiadomo, to też jest pewnie z tydzień czasu, żeby wszystkie elementy poprzewozić. Na razie najdłuższy montaż w wersji, w jakiej mieliśmy tą gąsienicę właśnie na tym kontrakcie w Niemczech, to trwał tydzień czasu. Wcześniej Warszawę też mieliśmy przez tydzień. No a jeszcze jeden temat, który mieliśmy też wcześniej w Katowicach. Tam była bardzo mała wersja tego wysięgnika, to składaliśmy to bodajże 2 lub 3 dni. Obserwujcie uważnie kanał, bo za jakiś czas nakręcimy film o tym, jak montuje się taki żuraw gąsienicowy. Zajmie nam to około tydzień czasu, więc też to będzie dla nas jakby wyzwanie, jeżeli chodzi o to, żeby to fajnie pomontować, nagrać i przedstawić to w taki sposób zrozumiały dla każdego, który będzie to oglądał. Natomiast myślę, że koniec września ten film wiedzie, że któryś temat wybierzemy. Mamy już nakręcony jeden, ale będziemy mieli jeszcze ciekawszą jedną realizację, więc poczekamy po prostu. Także cierpliwości, na pewno materiał z gąską konkretny wiedzie. O co chodzi z tymi dechami, które będziemy podkładać? Tak jak widzicie, pod spodem są rolki, po których no, ta gąska sobie jakby jeździ. Tak? Pod spodem są rolki, tu są takie duże koła.
I w momencie, kiedy będziemy to rozładowywać, jeżeli nie mamy równo idealnej powierzchni, no to wtedy sytuacja może być taka, że jedna rolka pod spodem będzie bardziej dociążona, inna mniej. W związku z tym damy sobie tutaj pod spód specjalne takie podkłady, które mamy po to przygotowane, no żeby uniknąć tego uszkodzenia ewentualnego, bo jak to będzie dłużej leżeć cały ciężar na jednej, a druga będzie w powietrzu, no to tak być nie powinno. Za chwilę przyjedzie tutaj dwóch kolesi z Wybrzeża, z dojazdowej, czyli z naszej innej bazy. Przywieźli podkłady drewniane pod gąsienicę. Przystępujemy do zapięcia zawiesi. Odpalimy troszeczkę Lipnera. Ara, bo żona dzwoni. Halo. Słuchaj, jeżeli nie chce Ci się stać, to tylko napisz mi co i jak i przygotuję, jutro odbierzemy, nie? Skarbuś, ja teraz rozładowuję, mogę kończyć, czy masz coś jeszcze? No baj. Lonia zapiął zawiesia łańcuchowe, na których będziemy, to są zawiesia jednocięgnowe, każde chyba 19 ton na jednym możemy podnieść. Z jednej strony one są skrócone. No i przystępujemy do rozładunku gąsienicy. Trzeba, właśnie, teraz trzeba dobrze skontrolować, żeby te łańcuchy się właściwie naprężyły. Tam akurat ten dolny jeden już się zahaczył. Muszą go poprawić. I niech sobie zobaczą tylko, czy mają ok. Z drugiej strony to właśnie też. Ma, dobra. No i teraz łańcuch się naprężyły. Mam 12 metrów od osi obrotu. No i jedziemy z tematem. Powolutku coś się tam dzieje. Stop, nie wiem co się tam dzieje z tyłu, ale jak hakowy pokazuje stop, to stop. O co chodzi? Jedziemy. Ok, wszystko. Trzymamy sobie tą odległość 12 metrów. Ciężar się podnosi. Miejsca mam sporo. Troszeczkę za mocno wziąłem główkę na siebie, ale nie na tyle, żeby nabroić. No i teraz, jak widzicie, cały ciężar mamy w powietrzu. Pomyliłem się, nie mam tyle, 45 pewnie, albo 47 mam brutto na haku, więc nie ma 50 ton ta jedna gąsienica, pewnie ma 45 ton, także mała poprawka odnośnie tego, co mówiłem wcześniej. Teraz się obracam i podczas tego obracania wykonuję 3 ruchy żurawiem naraz, mianowicie daję główkę na siebie, linę na dół i obracam się w prawą stronę obrotem. A żeby było mi łatwiej, to dam po prostu teraz tylko główkę na siebie, żeby nie zahaczyć o podporę. Przy takich dużych ładunkach ważne jest, żeby to robić powolutku, bez pośpiechu, dlatego że waga jest bardzo duża i jak się coś wydarzy, to lepiej się nie śpieszyć. I teraz jak się obrócę nad przednią lewą łapę, no to będę dawał główkę na dół, linkę do góry i będziemy chcieli odłożyć ten element pod sam korpus tego głównego elementu, który mamy. Trochę mi się rozbujało. 0 skilla po prostu sołtys, 0 skilla. Machasz jak cepem waść. Zamiast siąść na żurawiu porządnie, delikatnie, pod nagranie, to nie, rozbujało. Nie umiem, po prostu nie umiem. Chociaż i tak mi idzie nieźle. Teraz dajemy tylko i wyłącznie linka do góry, główka na dół. I żeby nie dobić do tej ściany, czy do tych słupów, które są obok, to po prostu odjeżdżam od tej ściany obrotem w prawo. O.
Boguś, pod sam korpus dajcie! Tam pod sam korpus to daj, nie? Będzie problem po tym, nie? A to masz rację, widzisz, myślisz. Żeby było te 4 metry. Dobra, masz rację. To co, dobijamy do tego słupa tutaj, tak? Dobra, je. Bo ja lubię rap i uwielbiam soul, lecz najbardziej kocham rock and roll. Bo ja lubię Liphera i uwielbiam Demaga, lecz najbardziej wolę Fauna. Ale tam chciałeś mieć 4 metry. Bo jak nie, to się obrócę i do ściany dam. Ale ja nie będę do tych słupów dobijał, Boguś, obok. Strasznie delikatne ruchy ma ten dźwig. Będzie? Dajemy linkę na dół, jak dolna część gąsienicy dotknie ziemi, to panowie podłożą podkłady drewniane pomiędzy tą dolną część, a pomiędzy główny element tej gąski. Mamy konkretne podkłady drewniane, dębowe. Widzę, że nówki sztuki panowie przywieźli. No i cóż, w momencie, kiedy już oni to tam popodkładają, no to kładziemy gąskę na glebę i to jest wszystko. Tam jest ważne, żeby uważać, żeby tam za daleko, za głęboko tych desek nie dać. Co, dołek? Macie dobrze? Teraz daję linkę na dół. Opuszczamy. Opuszczamy lokal. Opuszczamy ładunek na ziemię. Prawie siedzi. Waga mi już spada. Teraz mam już 45 brutto. Jeszcze małe poprawki ewentualnie. Zerknij, czy tam do tych rolek nie dobija, wiesz, żeby na nich nie siedziało. No i odpinamy szekle. Odpinamy teraz zawieśki po to, żeby rozładować kolejną gąskę. Jestem piękny i uroczy. Piękna 200. Pyk. Wszystkie? Panowie odkręcają szekle, przekręcają je na drugą gąskę, a jadę. Proszę, Aleksander Sołtys. Prawie startowo wszystko do stropu. Kierujemy wszystkie prace na nowo, więc po prostu będzie to etapowane. Jaki będzie rodzaj wykonywanych prac? No to pewnie coś koło 200 ton będę musiał tam panu zaofertować. Wie pan co, nie wiem co w tym okresie będę miał, jeżeli to jest od czerwca, także prośba o przesłanie zapytania i na pewno panu odpowiem w dniu dzisiejszym, dobra? Mam jeszcze takie małe rozładunki, za 2 godzinki będę na bazie, to się tym zajmę i panu odpowiemy, dobrze? To na tego maila, co jest na stronie. Tak, na sołtys@dźwigi.org, bardzo proszę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia. No, kłaniam się. Dobra, może powiem w takim razie, z czym to się je i o co tutaj chodzi. Tutaj mamy takie urządzenie, które nazywa się Likon. To jest komputer, który pokazuje nam wszystkie wartości, jakie mamy na żurawiu mieć. Mamy 2 teleskopy, 3. i 4. wysunięte na 46%. Mamy 12,6 metra od osi. Teraz obecnie brutto z zawiesiami i z ciężarem wszystkim na haku mam 2,600, a podnieść możemy 50 ton 200 kg. Tu idzie taka linia jak w dużym Fiacie. Nie wiem, mianowicie jak się Wam zwiększała prędkość, to taka pomarańczowa, że tak powiem, krecha, czy nie wiem jak to nazwać, szła sobie do góry. Tutaj jak będzie się ciężar zwiększał, to też idzie do góry. Tu mamy 50% wykorzystania maksymalnego udźwigu, 90, 100, 110 i 130. Wiatromierza nie mam zamontowanego, dlatego nie pokazuje mi jaka jest wartość wiatru. Tutaj mamy wysokości wciągarek, można je synchronizować, ale jest mi to niepotrzebne. A teraz mam 20 metrów wysokości po prostu podnoszenia, na tej wysokości jest mój hak. No i 22,2 to jest długość teleskopu, na jaką jesteśmy wysunięci. Za chwileczkę zaobserwujecie,
jak to się zmienia u nas na komputerze w momencie podnoszenia. Jedziemy? No i jedziemy. Czekaj no. Lonia! Na głowę niech ktoś z boku spojrzy, czy mam dobrze, żeby mi to w dupę nie wjechało. Zobacz mi głowę, czy jest ok. Nie jest ok. No i teraz patrzcie tutaj sobie na komputer. Odległość 12,6 metra to jest odległość, którą muszę utrzymywać. I zobaczcie, w momencie, kiedy daję linę do góry, zwiększa się automatycznie ciężar, ale zwiększa się również odległość od osi. Zatem nie mogę jechać do góry samą liną, pokażemy to kiedyś w odcinku innym, tylko muszę po prostu brać główkę na siebie. Dlaczego? Ponieważ wysięgniki się wyginają. I w momencie, jakbym jechał samą liną do góry, to ta gąsienica wylądowałaby no może no nie w kabinie, bo tu ma pan dłuższą TIF-betę, ale no wjechałbym mu po prostu w naczepę. Dlatego ważne jest, żeby pilnować sobie i patrzeć na tą odległość i pilnować sobie tej odległości. Jak tutaj mam na przykład 12,7 metra, 12,6 miałem wcześniej, to żeby to po prostu cały czas sobie na tej odległości było, nie? Ważna jest tutaj też rola hakowego, który musi dobrze ustawić i powiedzieć, że mamy 41 ton. A tu już mam 12,5 metra, więc teraz jak mi zeszło, ten ciężar skoczył na 12,5, to jadę sobie linką samą do góry. No i już jest w powietrzu. Ten mi poszedł idealnie, tamta mi nie poszła tak fajnie, natomiast ta mi poszła idealnie, co jest zasługą moich hakowych i oczywiście mojej skromnej osoby. Natomiast tak, tu już zaczyna pikać komputerek. Dlaczego? Dlatego, że mamy ciężar już ponad 90% wykorzystania udźwigu. No i jak widzicie, no, gąska jedna waży 45 ton. Pomyliłem się, wcześniej mówiłem o 50, jest 45. Ciężar mamy już nad naczepą. Dajemy jeszcze troszeczkę, tu mi pokazuje Lonia główkę na siebie. Kierowca sobie wyjedzie, jak kierowca sobie wyjedzie, no to wtedy już będziemy się z tym bawić i odkładać to w miejsce docelowe. To jest bardzo fajne urządzenie. Jest dwójka jest w ogóle szybsza. Tutaj jest jeszcze no, stary Likon tak zwany. No tu jest wszystko bardzo czytelne, mega komfortowe i chyba to jest najlepsze zabezpieczenie, jeżeli chodzi o jego użytkowość, o jego funkcjonowanie w sensie takim praktycznym dla operatora. Szybki, fajny. W faunie jest to troszeczkę inaczej rozwiązane. Mi się Likon bardzo podoba. Lubię pracować na Likonie, nie na jakichś tam śmiesznych chopkach, które są w niektórych innych sprzętach, ale to jest fajne. No i teraz w tym momencie daję obrót w prawo, linkę dam sobie troszeczkę na dół, czyli będę chciał sobie wjechać tym ciężarem pomiędzy podporę a tojka i nasze słupy, które tutaj stoją nam na bazie. Zobaczymy, na ile jestem precyzyjny. W tamtym mi nie wyszło i z tamtego podnoszenia mogę być ciutkę niezadowolony. Chciałem za bardzo przykozaczyć po prostu. A tutaj zrobię to tak, żeby mi się samemu to podobało. I tak jak Wam mówię, bez pośpiechu, z dużymi ładunkami. To nie jest budowa, że musicie, nie wiem, montować konstrukcję stalową i kręcić się non-stop i non-stop. Jakbym pewnie siedział na tym dźwigu dzień w dzień, a nie cyklicznie na jakimś innym, to pewnie miałbym to bardziej wyczute i opanowane. Ale uważam, że jedzie mi nieźle, zresztą siedzę tu na tym pierwszy raz, tylko 20 lat na tym siedzę, albo lepiej. I jedziemy z tematem bez problemu. Czemu pika tak joystick? To jest znak, że no, żeby słyszał z jaką prędkością idzie Ci wciągarka. Pyk. To jest bardzo fajne w momencie, kiedy musisz czymś dojechać na milimetry. Na przykład monter Ci pokazuje, żebyś mu ciutkę na dół dał konstrukcję, bo mu nie chce wejść na śrubkę. No i wtedy po prostu słyszysz, że robisz pyk i to jedno pyknięcie to jest bodajże centymetr, jakoś tak, czy 10 centymetrów. Musiałbym doczytać w instrukcji albo dopytać kogoś, kto wie. W zasadzie we wszystkich żurawiach to jest takie pykadełko. Można je oczywiście wyłączyć, jak ktoś nie lubi, i wtedy jest bez pykadełka. Fajny jest ten Liebherr, naprawdę fajny dźwig. Fajnie się na tym robi. Fajnie się tym jedzie, fajne to ma parametry. W ogóle uważam, że z tych żurawi, nie najnowszych z 2 silnikami, które były wcześniej produkowane przez Liebherra,
ta 200 jest taka najbardziej optymalna, najbardziej funkcjonalna. Zrobi robotę za 100, za 130, no a niekiedy nawet może i za 250. O, ja już nie widziałem drugiej gąsienicy, a my już jesteśmy prawie przy końcu. Dajemy teraz samą główkę na dół delikatnie, czyli odjeżdżamy ciężarem. W momencie jak odjeżdżamy, zwiększa się nam tutaj odległość od osi. No i zmniejsza się nam tutaj udźwig, zwiększa się też wykorzystanie udźwigu. Odległość od osi obrotu to jest pozioma odległość pomiędzy środkiem obrotu a środkiem ciężaru, a hakiem. Ona daje tylko informację, jak daleko dany ładunek mogę odłożyć, nie? Potem operator ma to już w głowie, nie patrzy w tabelę, tylko mówi zrobię, nie zrobię. Kierowcy jadą już do domku. Z firmy transportowej, która nam to wozi, nie wiem, czy będą chcieli, żeby nazwy wymienić, czy nie, ale bardzo zadowoleni jesteśmy z ich obsługi. Mają też dźwigi, więc jakoś tam się nam udaje działać. No fajnie, bardzo fajnie. Kierowcy ogarnięci, sprzęty konkretne. Nie miałem żadnych problemów. Oni mogli mieć ze mną problem jeden kiedyś, jak ładowaliśmy tę gąsienicę, no ale jechały na TIF-betach, więc musieliśmy zrobić przeładowanie. No, mieli załadowane, mieli pospinane. Przyjechałem, wysłałem technicznemu, czy tak może być. Powiedział, nie może być. No i niestety musieliśmy rozpiąć, podpiąć jeszcze raz i załadować, ale żeby nie było, że ich zostawiłem, tylko pomogliśmy przy tym załadunku i razem żeśmy zrobili tak jak należy, żeby był wilk syty i wilk syty. Tu jest hamulec obrotu, a tu jest gaz. Jeżeli chodzi o hamulec obrotu, po co? No na przykład jak mocniej zawieje, a nie macie tutaj zablokowanego, no to wtedy po prostu sobie naciskacie, żeby was nie przewróciło, tak, żeby was nie pociągło. Od tego jest ten hamulec. Niektóre dźwigi mają ten, tak jak tutaj sobie nastawiłem, teraz to mam go na stałe. Natomiast niektóre dźwigi, na przykład nasza 90 starsza, to ma tak, że ona ma na stałe ten hamulec obrotu. I przykładowo, żeby dać jej luźny obrót, to trzeba wtedy nacisnąć na knefel, żeby luźny obrót był. Bo tak ma cały czas na stałe zablokowany. Jak do nas w ogóle przyjechała, to pierwszy raz coś takiego mieliśmy, że to nie wiedziałem, o co chodzi, no ale zadzwoniliśmy do jednej firmy, a w zasadzie serwisant, który przyjechał do tego dźwigu coś tam robić. Pozdrawiam serdecznie pana Antka. Zadzwonił do kolegi z Mostostalu i spytał, czy mają tak samo. Ja, mamy tak samo. No to mamy tak. No i wyjaśniło się wtedy. Teraz panowie analogicznie jak przy pierwszej gąsce idą do... No i tutaj znowu teraz się parametry zmieniły. Już mam fajnie dużo. Mam 60 ton dźwigu, 45. Wykorzystanie jest pewnie około 70-80%. I odległość od osi jest mniejsza niż ta, z której pobierałem, czyli 8,2 metra. Oprócz tego, że tutaj macie wartości pokazane, które są rzeczywiste, to Likon ma taką fajną funkcję, że jak klikniecie tutaj sobie łapkę, pyk, to wskakują wam tabele udźwigów. I tutaj informacje mamy następujące. Tutaj mamy długości teleskopów, które możemy zadać danemu żurawiowi. Tutaj sobie możemy zaobserwować, że na przykład teraz jest nasz teleskop, prawda? 2 razy 46, trzeci i czwarty człon wysunięty, tak sobie wysunąłem, bo do tego ciężaru wyszło, że najlepiej będę miał taką właśnie konfigurację teleskopu. I tu sobie możemy w zasadzie całe te tabele przeglądać w jedną, w drugą stronę, dalsze odległości, bliższe, różne konfiguracje teleskopu tutaj wam wskakują. A tutaj na dole mamy tak, że jest wersja T, czyli z podstawowym teleskopem, bocianka nie mamy założonego, mamy 72 tony balastu. Tutaj mamy długość, szerokość podpór, obrót 360 stopni, więc możemy z ciężarem kręcić się dookoła własnej osi, 6 lin. W momencie, kiedy tutaj chcemy sobie coś wprowadzić, oczywiście tutaj mamy kod, możemy zrobić to wprowadzając kod, a możemy to po prostu ręcznie sobie wklepać, enterem potwierdzić, dajemy OK i wracamy do tego, co mieliśmy przed chwilą. To nie jest tak, że dźwig sobie wybiera sam balast i ciężar, musisz wprowadzić to, co masz zapięte. Zdarzały się takie sytuacje, miałem kiedyś takie przypadki gdzieś w sieci obserwowane, czy tam zdjęcia tam od kogoś dostałem, że operator po prostu rano przyszedł, balast miał położony na ramię, program miał wklepany na to, że ten balast miał pełny, siadł do kabiny, no i zapomniał sobie go podpiąć, tak?
No, dźwig niestety poleciał, na szczęście nikomu się wtedy nic nie stało i go zaraz tam podnieśli, natomiast no, trzeba zwrócić uwagę na to, co macie wpisane w komputerze i no, pamiętać o tym, że jeżeli wsiadacie, zwłaszcza po kimś i przychodzicie kogoś zastąpić, macie rozłożony żuraw na miejscu i tylko wsiadacie do kabiny, żeby sterować, nie musicie się przestawiać, nie musicie go rozstawiać i tak dalej, no to jak masz wklepane 72 tony, to upewnij się, że one są zapięte, że masz je na dupie te balasty, a nie tylko położone na ramię. Taka mała, drobna uwaga. W nowszych żurawiach pewnie jest też tak, na przykład w faunie, jeżeli wysuniesz 2 teleskopy, to już nie zmienisz przeciwwagi. Możesz mieć jeden wysunięty, ten najcieńszy, ale jak już wysuniesz 2, to przeciwwagi konfiguracji, jak zapomnisz, o kurde, nie zmieniłem. Ja raz kiedyś pamiętam na jednej rozbiórce w Rudzie Śląskiej, miałem zapięty cały balast, ale zapomniałem sobie wklepać, że jak miałem po prostu na połówkach go, no to miałem 0 ton, tak? I wysunąłem chyba 2 czy 3 człony. Nie, sorry, tam nawet cały teleskop wysunąłem. Pamiętam, byłem zły, bo nie mogłem zmienić tej konfiguracji. Tylko musiałem zsunąć cały teleskop, dopiero sobie pik, kliknąć, że mam więcej balastu. Ale tam jest inne zabezpieczenie, tak jak mówię. I tak od rana sobie działamy. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki. Bądź pochwalon, Boże wielki. Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. A co? Tak uważam. Kończymy zabawę. Zawiesia dajemy na pick-upa, dlatego że to są zawiesia z 800, a 800 ma obecnie zawiesia z gąsienicy i musimy je wymienić. W końcu żuraw mi zjechał, że mogę to zrobić, żeby się potem nie myliło. Ale ten dobry mi teraz machnął. To jest chyba inaczej, jeżeli ta blokada jest włączona, ten hamulec, a jeżeli jest wyłączony. Albo po prostu drugie wyjście jest takie, że maszyna gwizda, a operator pizda. Też tak może być. Jak daleko od krawędzi budynku? No to może być ciasno, bo tam jest torowisko, ale stakada jest między torowiskami. No musiałbym wiedzieć, jaką mam odległość od osi obrotu, czyli jak daleko mogę stanąć dźwigiem w linii poziomej od tego ciężaru, no mniej więcej. Tam jest naprawdę dość ciasno. Dość ciasno, no nie wiem, no kurczę, 100 panu zaproponuję w takim razie, jak nie wiemy ile. No wie pan, no można 30, a można 800, zależy jak daleko, dlatego no 100 niech pan sobie przyjmie. Dobra, to dziękuję za pomoc, pozdrawiam. Kłaniam się. Muszę sobie jakąś słuchawkę kupić, żeby mieć kontakt z bazą. I teraz co robię? Będę zsuwał teleskopy. Zaraz Wam pokażę, wejdziemy w program teleskopowania na Likonie. I teraz tak, tutaj mamy teleskopy. System teleskopowania jest systemem na wózku, czyli jedzie sobie wózek, tak jak tu widzicie, zapina jeden człon, wraca, zapina, wraca. Teraz mamy wózek wpięty w członie. Czemu tutaj dwójka jakaś się włączyła niepotrzebnie? No i zjeżdżamy sobie po prostu na dół. Tutaj przełączamy, bo tutaj mamy w prawym joysticku głowę i teleskop. Przełączamy sobie na teleskop. Tutaj jest wiadomość o tym, że mamy 46%. Żeby je zsunąć, możemy mieć drugą konfigurację 9.2, 100, dajemy sobie 0, 9.2, 100, dajemy na 0 i jedziemy sobie wózkiem na dół. Wózek się wpiął i na komputerze widzicie teraz, jak on sobie ładnie schodzi na dół. Już jest 25% wysunięcia. I tak schodzimy sobie do zera. I zaraz zobaczycie, jak on wraca po następny człon. Także na razie tutaj patrzcie sobie uważnie. Jeszcze zjeżdża na dół. Teraz się wypina. Pyk. Wypiął się. I wraca po następny człon.
Fajnie poszło z rana, elegancko rozładowane. I teraz zapina następny człon. Wpinamy. O, już się wpiął. I jedziemy na dół. Teraz jest pyk. O, teraz przepraszam. Wypiął bolec. I jadymy z ostatnim członem na dół. Ja zawsze sobie zwalniam, jak kończycie tutaj teleskopowanie, jak widzicie, że człon Wam dochodzi do końca, zawsze sobie zwolnijcie, niech ten wózek się wypnie powolutku, spokojnie. To nie ma sensu, nie polega to na tym, żeby walić gaz i napierdzielać nie wiadomo na jakim przyspieszaczu. On sam zwalnia w ostatnim momencie, ale ja z praktyki wolę sobie też delikatnie na tym joysticku sobie to przytrzymać i nie dawać mu w kość, o, tak to powiem. Strzałeczka nam zniknęła, więc jest ok. Przełączamy sobie jeszcze tutaj na Nikona, żeby zobaczyć, czy aby na pewno wszystko jest ok. No jest ok. I tutaj macie teraz inne wartości. Nie wiem, czemu tu 3 tony wskoczyło. Panie, skalibrować musimy. 3,6 odległość od osi, 13,200 mamy podstawowy teleskop. I co? Zanim go zgaszę, to obracamy się. Tutaj naciskamy sobie na F3 i dajemy sobie obrót na 0 stopni, żeby go zablokować, bo nie będę tego żurawia dzisiaj składał, tylko zostawiam go tak jak jest rozstawionego. 0, pyk. Tutaj mamy blokadę obrotu i bolec z powrotem, komputer stąd przeszedł tutaj, znaczy, że jest zabolcowany. Może wiać, dźwig się nie przewróci, znaczy nie przewróci się, no nie będzie nim kręcić, choćby nie wiadomo jak wiało. Warto zostawiać w tej pozycji, dlatego że jest wtedy zablokowany, jest święty spokój, nie ma żadnych obaw. I kąt, pod jakim ja zazwyczaj zostawiam, to jest takie 65-68 stopni. Tutaj macie kąt nachylenia teleskopu. Tak go zostawiam jak jest teraz. Gasimy. I co jeszcze? No teraz zamykamy, wyłączamy masę i bujamy się. No i schodzimy, idziemy wyłączyć masę. W momencie, w którym skończyliśmy robotę, zaczęło padać, więc akuratnie się wyrobiliśmy, proszę Państwa. Montaż skrócić o 12 oczek. Zawsze jakieś fajne info. I cóż, jeżeli podobał się filmik, zalajkujcie. Jeżeli podoba się mój kanał, zasubskrybujcie. Jeżeli będziecie mieli do rozładowania elementy żurawia gąsienicowego, bardzo chętnie rozładujemy. Jeżeli potrzebujecie gąsienicy, jeżeli pracujecie w dużych firmach, które zajmują się takimi projektami, to zapraszamy, mamy, chętnie się wykażemy, chętnie przedstawimy naszą ofertę. I tak jak mówię, no, kolejne tematy na gąskę są w drodze. Obserwujcie nas uważnie, ponieważ na pewno wiedzie konkretny materiał jeszcze w tym roku. Kręć, 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 geju, i nie dawaj. I teraz pokaż tutaj, Radziu, geju, Mio Coco.